Oszalało miasto całe, nie wie starzec ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? 4 czerwca 1989 roku Polacy poszli do urn wyborczych oddać głos w wyborach parlamentarnych. Było to możliwe dzięki kontraktowi, który został zawarty pomiędzy środowiskiem opozycyjnym skupionym wokół Solidarności oraz przedstawicielami władz PRL podczas obrad Okrągłego Stołu. Dziś chcę Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądała przedwyborcza rywalizacja oraz jak ostatecznie zakończyła się wyborcza rozgrywka. 2 miesiące dzieliły zakończone 5 kwietnia obrady Okrągłego Stołu od wyborów, które miały odbyć się 4 czerwca. Było to niewiele czasu, aby wypromować swoich kandydatów i przekonać do nich opinię publiczną. Dlatego też środowisko solidarnościowe weszło w kampanię wyborczą pełne obaw, tym bardziej, że monopol na dostęp do oficjalnych środków masowego przekazu miała ciągle PZPR. 7 kwietnia 1989 roku Sejm uchwalił ordynację wyborczą do Sejmu X kadencji w latach 1989–1993. W ten sposób władza teoretycznie zagwarantowała sobie, że w ciągu następnych 4 lat żadne zmiany do politycznego kontraktu zawartego przy Okrągłym Stole nie zostaną wprowadzone. Bieg wydarzeń wymusił zmianę tych planów, ale o tym później. Wybory miały się odbyć w systemie większościowym. Głosujący obywatel miał dokonać odrębnego wyboru na każdy z mandatów przypadających w jego okręgu wyborczym. Utworzono 108 okręgów wyborczych do Sejmu i 49 do Senatu. Oprócz tego ordynacja przewidywała obsadzenie 10% mandatów poselskich, czyli 35 miejsc w Sejmie z tzw. listy krajowej. Była to lista ogólnopolska, na której znaleźli się najbardziej znaczący przedstawiciele PZPR, np. urzędujący premier Mieczysław Rakowski czy minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak. Miała ona posłużyć bezproblemowemu wprowadzeniu do Sejmu partyjnych przywódców. Niektórym kandydatom opozycyjnym również zaproponowano start z listy krajowej, ale Solidarność odmówiła. W kręgach opozycyjnych uznano, że zatarłoby to w oczach głosujących podział na partię rządzącą i opozycję. Co ważne, ordynacja wyborcza nie przewidywała drugiej tury głosowania w przypadku listy krajowej. Oznaczało to, że kandydaci z niej startujący musieli w pierwszej turze uzyskać ponad 50% głosów, aby objąć mandaty. 8 kwietnia 1989 roku powołano Komitet Obywatelski Solidarność jako oficjalną reprezentację opozycji w wyborach, przystępując tym samym do kampanii. Od razu podjęto ważną decyzję, która bez wątpienia korzystnie wpłynęła na późniejszy wynik wyborów. Wystawiono po jednym kandydacie na dany mandat poselski i senatorski. Pamiętajmy, że opozycja mogła obsadzić swoimi ludźmi tylko 35% miejsc w Sejmie. Nie chciano więc rozpraszać głosów między wielu kandydatów i tym samym osłabić swoich szans na zwycięstwo tam, gdzie to było możliwe. Sam Lech Wałęsa postanowił nie kandydować. Obawiał się, że w przypadku jego porażki podupadnie cały autorytet Solidarności. Zastosowano jednak bardzo dobry chwyt marketingowy w postaci plakatów, na których każdy kandydat pojawiał się w towarzystwie Lecha Wałęsy. Całą serię plakatów nazwano drużyną Lecha. Dzięki nim wyborcy otrzymali jasny sygnał, że ich głos będzie wyrazem poparcia dla dotychczasowej działalności przywódcy Solidarności. Cała kampania Solidarności okazała się strzałem w dziesiątkę, chociaż Komitet Obywatelski nie dysponował takimi środkami, jakie do dyspozycji miała PZPR. Do sukcesu w dużej mierze przyczynili się wolontariusze, którzy dobrowolnie angażowali się w pomoc, chociażby przy rozwieszaniu plakatów w przestrzeni miejskiej. Dużą rolę odegrali również artyści, którzy z własnej inicjatywy projektowali plakaty wyborcze Solidarności,
tak jak chociażby Andrzej Budek, autor słynnego plakatu z budzikiem i hasłem „Nie śpi, bo cię przegłosują”, czy Tomasz Sarnecki, autor plakatu z Garym Cooperem w roli szeryfa, który w ręce trzyma kartę z napisem „Wybory” i na tle napisu „Solidarność” zmierza w kierunku widza. W maju zaczęto również wydawać Gazetę Wyborczą jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego. Oprócz tego Solidarność otrzymała także własny, godzinny program telewizyjny. Kampania PZPR w porównaniu z tą solidarnościową była prowadzona bardzo nieudolnie. Plakaty utrzymano w konwencji podobnej do dekoracji pierwszomajowych, a wypowiedzi polityków podczas wieców brzmiały jak referaty na zebraniu partyjnym. Nie równało to się w żaden sposób żywiołowym mowom wygłaszanym przez przedstawicieli opozycji. Slogany, którymi posłużyła się partia, np. PZPR Postęp i Porozumienie czy PZPR Z nami pewniej, były utrzymane w języku dobrze znanej propagandy partyjnej i brzmiały co najmniej groteskowo. Partyjna prasa przyjęła agresywny ton znany z czasów Władysława Gomułki. Pisano o anarchii, wojnie psychologicznej czy kreciej robocie Radia Wolna Europa. Należy też wspomnieć, że PZPR w przeciwieństwie do Solidarności postanowiła wystawić kilkoro kandydatów na dany mandat w okręgu wyborczym, co prowadziło do rywalizacji między nimi. Przywódcy partii byli tak pewni swojego sukcesu w wyborach, że uznali to za dobre posunięcie. To, co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku, zaskoczyło wszystkich. Przy 62% frekwencji w pierwszej turze wyborów opozycja zdobyła 160 ze 161 mandatów w Sejmie oraz 92 ze 100 mandatów w Senacie przypadających im według kontraktu. Natomiast kandydaci na mandaty zarezerwowane w Sejmie dla PZPR i jej koalicjantów tylko w 3 przypadkach zdołali zdobyć wystarczającą liczbę głosów. Pozostali musieli walczyć o miejsca w drugiej turze wyborów. W wyborach do Senatu koalicja rządowa nie uzyskała w pierwszej turze żadnego mandatu. Największą porażką władz okazała się jednak wspomniana wcześniej lista krajowa. Tylko 2 z 35 kandydatów, którzy się na niej znaleźli, udało się zdobyć ponad 50% głosów. Niewątpliwie ogromną rolę odegrała tutaj kampania Solidarności, w której wykorzystano sprawę owej listy, nawołując do skreślenia jej. Dla listy krajowej nie przewidziano drugiej tury wyborów, co czyniło całą sytuację jeszcze trudniejszą. Oznaczało to, że poza parlamentem znaleźliby się najważniejsi przedstawiciele partii z Mieczysławem Rakowskim na czele. Tym samym władza musiała podjąć upokarzającą dla niej decyzję o zmianie ordynacji wyborczej, aby nie dopuścić do naruszenia zaplanowanego układu sił w Sejmie. Opozycja nie protestowała przeciw temu. Działacze solidarnościowi dobrze wiedzieli, do czego może być zdolna władza PRL. W środowisku opozycyjnym obawiano się unieważnienia wyborów i zaprzepaszczenia całej dotychczasowej pracy na rzecz reformy ustroju. 12 czerwca 1989 roku Rada Państwa wydała dekret zmieniający ordynację wyborczą. Umożliwił on przeniesienie pozostałych 33 mandatów z listy krajowej do okręgów wyborczych i obsadzenie ich w drugiej turze wyborów. 18 czerwca 1989 roku przeprowadzono drugą turę wyborów, w której kandydat Komitetu Obywatelskiego Andrzej Wybrański wywalczył ostatni z dostępnych dla opozycji mandatów w Sejmie. Ponadto kandydaci Solidarności zdobyli 7 z 8 dotychczas nieobsadzonych mandatów w Senacie. Jeden mandat przypadł niezależnemu kandydatowi z Piły, Henrykowi Stokłosie, któremu poparcia udzieliła PZPR i koalicjanci. Obsadzono również pozostałe 261 miejsc w Sejmie z puli mandatów przypisanych koalicji rządowej oraz 33 miejsca przeniesione z listy krajowej.
Ogólna frekwencja wyniosła zaledwie 25%, co dobitnie pokazywało, że społeczeństwo nie było za bardzo zainteresowane partyjną walką o mandaty. Ci kandydaci, których wybór miał dla zwykłych ludzi znaczenie, zostali wybrani już w pierwszej turze. Dlaczego o wyborach z 4 czerwca 1989 roku mówi się, że były tylko częściowo wolne? Świetnie pokazuje to plakat, który na potrzeby kampanii wyborczej Solidarności stworzył grafik Andrzej Budek. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Na czerwonym tle znajdują się 3 flagi, a pod nimi procenty. Pierwsza flaga od lewej jest w całości czerwona, co może budzić skojarzenie z flagą ZSRR. Nawiązano tutaj do uzależnienia PRL od jej wschodniego sąsiada, Związku Radzieckiego. 0% to liczba osób spoza środowiska partyjnego dopuszczonych do parlamentu. Po prostu ich tam nie ma. Parlament jest w całości komunistyczny. Procenty pod środkową flagą nawiązują do liczby miejsc, o które mogła się ubiegać opozycja w wyborach do Sejmu w 1989 roku. Na fladze widnieje cienki, biały pasek, który zajmuje mniej więcej właśnie 35% jej powierzchni. Kontraktowe mandaty nie zapewniały przejęcia władzy przez obóz demokratyczny. Ostatnia flaga to flaga Polski, na której biały pasek zajmuje 50% powierzchni. Pod spodem znajduje się jednak napis 100%. Co to oznacza? Że Polska będzie naprawdę Polską, gdy wszyscy parlamentarzyści będą wybierani w całkowicie wolnych wyborach. W niedalekiej przyszłości miało się to spełnić. Wybory czerwcowe były nokautem dla władzy PRL. Morale polityków PZPR zostało bardzo podkopane. Sama Solidarność wydawała się początkowo oszołomiona i przestraszona skalą zwycięstwa, o czym świadczyło chociażby nawoływanie do powstrzymania się od wyrażania publicznej radości z powodu wyniku wyborów. Ten spektakularny sukces Solidarności umożliwił jednak dalsze, bardzo ważne zmiany w układzie sił na najwyższym szczeblu. Wasz prezydent, nasz premier, zaproponował Adam Michnik w artykule opublikowanym w Gazecie Wyborczej 3 lipca 1989 roku. Władze PRL przystały na te propozycje, choć generał Jaruzelski, wytrącony z równowagi przebiegiem wydarzeń, początkowo nie zamierzał startować w wyborach prezydenckich. Ostatecznie jednak 19 lipca 1989 roku został wybrany na prezydenta przewagą 1 głosu. 24 sierpnia 1989 roku pierwszym od zakończenia II wojny światowej niekomunistycznym premierem Polski został Tadeusz Mazowiecki, któremu udało się utworzyć koalicyjny rząd z dawnymi sojusznikami PZPR, ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym. Powołanie rządu mazowieckiego było kolejnym kamieniem milowym na drodze Polski do pełnej wolności i demokracji. Oszalało miasto całe, nie wie starzec ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem?